Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na ciasto, które będzie ozdobą każdego świątecznego stołu. Tym razem przygotujemy miodownik biszkoptowy, przełożony cudownie gładkim kremem z kwaśnej śmietany. Oczywiście nie zabraknie też polewy czekoladowej i dużej ilości chrupiących orzechów. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, która wersja miodownika częściej gości na Waszych stołach. Biszkoptowa czy ta na kruchych blatach? Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie ciasta zaczynam na kuchence, gdzie na najmniejszym palniku stawiam garnek z grubym dnem. Włączam najniższy możliwy ogień i dodaję do garnka 160 g pokrojonego w kostkę masła oraz 180 g płynnego miodu. Zawartość naczynia mieszam przy pomocy drewnianej łyżki do uzyskania jednolitego płynu. Nie zajmie to długo, około minuta powinna wystarczyć. Kiedy miód i masło się połączą, dodaję do nich 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej. Zawartość garnka mieszam przez około 5, może 6 minut, aż masa nabierze pięknego bursztynowego koloru. Po dodaniu sody całość mocno się zapieni, dlatego lepiej jest użyć dosyć dużego naczynia. W innym wypadku masa może wykipieć, a wtedy nie dość, że trzeba będzie to posprzątać, to i cały proces będzie do powtórzenia. Pod żadnym pozorem nie zwiększajcie ognia pod garnkiem, bo masa może się przypalić. Lepiej jest to zrobić powoli i stale mieszać zawartość naczynia. Prędzej czy później osiągniecie odpowiedni efekt. Moja masa zaczęła przypominać kolorem i konsystencją karmel po około 6 minutach. Wtedy zdejmuję garnek z ognia, przelewam masę do dzbanka i mieszam do momentu, w którym przestanie się pienić. Następnie odstawiam naczynie do czasu, kiedy masa wystygnie, ale nadal będzie płynna. Nie zajmie to długo, około 30 minut powinno wystarczyć. Po tym czasie zabieram się za resztę składników biszkoptu. Do dużej miski przelewam 4 duże jajka i dodaję do nich 150 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera, aż jajka staną się jasne, puszyste i przynajmniej podwoją swoją objętość, a cukier całkowicie się rozpuści. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać moc miksera wraz ze wzrostem objętości jajek. Kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać na masie jajecznej wyraźny ślad, dodaję do niej wystudzony miodowo-maślany karmel. Robię to powoli, wąskim strumieniem, stale mieszając całość na średnio wysokich obrotach miksera. Dzięki temu składniki połączą się ze sobą bez najmniejszego problemu i uzyskacie gęstą, jednolitą masę. Tutaj też mała porada. Nie lejcie karmelu bezpośrednio na łopatki, bo wystrzelicie go na całą kuchnię, a wtedy wszystko będzie się kleić. Nie pytajcie skąd wiem. Po dodaniu całego karmelu ubijam zawartość naczynia jeszcze przez około minutę, a następnie odkładam mikser. Na tym etapie nie będzie już potrzebny. Do tak przygotowanej masy przesiewam 250 g mąki pszennej, u mnie typ 500. Robię to w 2 partiach i za każdym razem ostrożnie łączę mąkę z jajkami przy pomocy silikonowej szpatułki. Podzielenie mąki na 2 porcje sprawia, że łatwiej połączyć ją z ciastem. Gdybyśmy dodali wszystko naraz, jest duża szansa, że wybilibyśmy z jajek większość powietrza. Jeśli chcecie, możecie całość połączyć mikserem, ale użycie szpatułki daje niemal 100% pewność, że nie przemieszacie ciasta. Gotowe ciasto przelewam do blaszki o wymiarach 18 na 28 cm i wyrównuję jego wierzch. Spod blachy wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a boki pozostawiłem suche i czyste. Dzięki temu ciasto będzie mogło się do nich przykleić i nie opadnie w trakcie studzenia. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 30-35 minut, a tak naprawdę do czasu, aż wykałaczka wbita w najgrubsze miejsce wyjdzie czysta. Kiedy ciasto jest gotowe, wyciągam je z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 15 minut do lekkiego wystudzenia. Następnie wyjmuję je z blaszki, pozbywam się papieru do pieczenia i studzę całkowicie na kratce. Po wystudzeniu ciasta można zająć się kremem. Przygotowania należy tak naprawdę zacząć dzień wcześniej.
1200 g gęstej, kwaśnej 18% śmietany przełożyłem na durszlak wyłożony gazą i odstawiłem pod przykryciem na całą noc do lodówki, żeby pozbyć się nadmiaru wilgoci ze śmietany. Całość umieściłem w dużej misce, żeby woda miała się gdzie zbierać. Tak przygotowaną śmietanę przekładam do osobnego naczynia i dodaję do niej 150 g cukru pudru oraz 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do uzyskania sztywnego, gładkiego kremu. Dzięki temu, że pozbyliśmy się wody, śmietana nie potrzebuje żadnych dodatków i idealnie sprawdzi się przy przełożeniu ciasta. Naczynie z kremem na chwilę odstawiam i zajmuję się ciastem. Kiedy biszkopt jest już chłodny, przekładam go na blat i przekrajam go na 3 w miarę równe blaty. Robię to przy pomocy długiego noża z ząbkami, ale równie dobrze możecie użyć do tego struny. Każdy sposób będzie dobry. Jeśli na górze ciasta wyrosła zbyt duża górka, możecie ją odciąć, ale ja ten krok pomijam, mi to nie przeszkadza. Zresztą ciasto i tak będzie pokryte polewą czekoladową. Po podzieleniu ciasta dolny blat przekładam z powrotem do blaszki. Wcześniej blaszkę umyłem i wyłożyłem jej dno ponownie papierem do pieczenia, a boki folią rantową. Głównie po to, żeby łatwiej było wyjąć gotowy miodownik. Na dno miodownika wykładam 100 g konfitury śliwkowej i rozprowadzam ją równą, cienką warstwą po całej powierzchni blatu. Konfitura przełamie smak całości i doda przyjemnego owocowego posmaku. Na konfiturę wykładam połowę kremu z kwaśnej śmietany i równo go rozprowadzam, tworząc w ten sposób całkiem solidną warstwę. Następnie przykrywam całość kolejnym blatem biszkoptowym i delikatnie dociskam go do kremu, żeby skleić ze sobą poszczególne warstwy ciasta. Oczywiście nie przesadzajcie z siłą, żeby nie zgnieść dolnego blatu. Od tego momentu powtarzam wszystkie czynności, to znaczy na środkowy blat wykładam 100 g konfitury i rozprowadzam po biszkopcie, na to idzie reszta kremu ze śmietany i ostatni blat biszkoptowy, który delikatnie dociskam. Jeśli nie macie pod ręką konfitury śliwkowej, możecie użyć porzeczkowej lub malinowej. Wybierzcie to, co macie pod ręką, byle było lekko kwaskowe. Jeśli macie pewniejszą rękę niż ja, możecie wykroić więcej blatów. W końcu miodowniki z tego słyną, szczególnie te z ciasta kruchego. Myślę, że gdyby odpowiednio rozdzielić krem, starczyłoby go na 3 warstwy. Po złożeniu ciasta odkładam je do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia kremu. Następnego dnia zabieram się za przygotowanie polewy czekoladowej. Do niewielkiego naczynia przekładam 100 g drobno posiekanej 72% czekolady i dodaję do niej 100 g 36% śmietanki. Naczynie wstawiam do mikrofali na 15 sekund, wyjmuję je, dokładnie mieszam jego zawartość i ponownie odstawiam do mikrofali na kolejne 15 sekund. Kroki te powtarzam do uzyskania jednolitej, gęstej i gładkiej polewy. Cały proces nie powinien zająć dłużej niż minutę. Jeśli nie macie mikrofali, polewę możecie przygotować np. w kąpieli wodnej. Każdy sposób będzie dobry. Gotową polewę wykładam na wierzch miodownika i rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni. Ja staram się ją zatrzymać na górze ciasta, ale równie dobrze można pozwolić jej lekko spłynąć po bokach. Na końcu posypuję wszystko grubo siekanymi orzechami włoskimi. U mnie było ich około 100 g i myślę, że taka ilość jest wystarczająca, ale jeśli uda wam się zmieścić więcej, proszę bardzo, warto spróbować. Tak przygotowane ciasto odstawiam na około 15 minut do zastygnięcia polewy. Po tym czasie już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić ciasto w kawałki i delektować się nimi w towarzystwie filiżanki kawy. Biszkopt wnosi do ciasta głębokie karmelowe nuty, z których przebija się smak miodu. Konfitura nie tylko nawilża całość, ale też dokłada od siebie smak owoców, a gładki, lekko waniliowy krem ma ten charakterystyczny posmak kwaśnej śmietany. I co najważniejsze, całość wcale nie jest za słodka, dzięki czemu kolejne kawałki same trafiają na talerzyk. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!